Cześć, witam Was. Tur zamkowy trwa. Widzicie pieska, który ze mną podróżuje, bo dzisiaj udajemy się na kolejny zamek, zatem ruszamy w podróż. Do zobaczenia na filmie. Ok, dotarliśmy. Widoki bardzo piękne, ale wcale to nie dziwi. Zaraz Wam to też pokażę potem, ponieważ jest to park krajobrazowy, a my już idziemy sobie do zamku w Rytrze zobaczyć. Niedługo był otwarty. Jak on teraz wygląda? Kolejny odcinek Historia Miniona. Zapraszam. Piesek z chęcią napije się wody. Wymęczony mój towarzysz podróż zamkowych. Jak widzicie, do zamku prowadzi nas krótka, parusetmetrowa droga, ale w jakże fajnym, relaksującym otoczeniu, znowu pośród drzew. I teraz wyobraźcie sobie, jak to mogło wyglądać dawniej. Oczywiście pomińmy tą drogę asfaltową, przecież dawniej nie mogło tutaj być, ale cała reszta przypomina nam zdecydowanie czasy dawne. Pora podejść już na samą górę do zamku. Początki zamku w Rytrze są bardzo tajemnicze, a jeszcze bardziej tajemniczą postacią był Piotr Wydźga. A któż to taki? Według Jana Długosza, który, jak mam nadzieję już wszyscy wiemy, lubił troszeczkę fantazjować, miał on być kasztelanem sądeckim w latach 1243 do 1246. A co za tym idzie, też starostą książęcym na zamku w Czorsztynie i Rytrze. I podobno to właśnie na niego powstawił Bolesław Wstydliwy, wyznaczając go na nadzorcę tego terenu. Ponoć był to człowiek chciwy, wiarołomny, a zaszczytną funkcję starostwa traktował jedynie jako sposób na zdobycie jeszcze większej władzy, a głównie wielkiego bogactwa. Jak pisze sam Długosz, w testamencie Piotra Wydźgi z XV wieku o wielkim skarbie ponoć tutaj ukrytym, gdzieś w okolicach właśnie Rytra. Mówię testament, ale tak naprawdę jest to przewodnik opisujący w bardzo niejasny sposób, jak dotrzeć do skarbów ukrytych w sądeckich górach. Jak już wspomniałem, sama postać Piotra jest bardzo tajemnicza z racji tego, że mógł on być prawdziwym rycerzem z XIII wieku lub też także starostą sądeckim z XIV wieku. A co do samego testamentu, zdania ekspertów są bardzo podzielone. Piotr, gdy już osiadł na zamku w Rytrze, gdy tylko dowiedział się o złocie tutaj się znajdującym, zaraz zapalił się ostro do roboty, ale oczywiście nie własnymi rękoma. Szybko zmusił ludność miejscową do pracy niewolniczej, nakazując im poszukiwanie skarbów. Ponoć nawet złoto odnalazł, ale ci, którzy mu w tym dopomogli, szybko wyzionęli ducha. A wszelacy inni świadkowie również bardzo szybko udawali się na tamten świat. Ale nie koniec tego, bo skarby gdzieś ukrył, a podobno nawet część z nich przekazał krzyżowcom na północy naszego kraju. Dzięki zdobytej fortunie jego postać zyskała bardzo na znaczeniu nie tylko w naszym królestwie, ale w państwie Krzyżaków.
gdzie szybko zapomniał o swoim pierwotnym nadaniu przez naszego księcia, pławiąc się w bogactwach. Na koniec też opuścił naszą ojczyznę, a dni swoich dożył w Prusach, gdzie tamtejsi komturzy krzyżaccy uroczyście go podejmowali. Jednak te wszystkie bogactwa, które zgromadził za życia, wkrótce stały się jego wiecznym przekleństwem, ponieważ mówi się, że po dziś dzień pośród właśnie tych ruin zamku w Rytrze niektórzy z wybranych jego ducha umęczonego jako zjawę tutaj mogą spotkać, gdzie wydaje ona swoje przeraźliwe jęki i cierpi katusze. I wiecie, może dlatego ja zdecydowałem się zobaczyć ten zamek właśnie za dnia. Na dzisiaj to jest tyle w tej części filmu o zamku w Rytrze, o zaginionym skarbie gdzieś w jego okolicach, okolicznych lasach i zjawie. Może dajcie znać, co myślicie o tym odcinku w komentarzach i czy chcielibyście zobaczyć jego część drugą. I aby być na bieżąco z tym kanałem, zapraszam do subskrypcji. A jeśli go polubiliście, to dajcie łapkę w górę. Zapraszam na inne filmy. Do usłyszenia. Hejo!